Ukrainie jest tak jak jeszcze w Polsce parę lat temu, czyli idąc na wesele, im masz mniej pieniędzy, tym lepiej musisz wyglądać. Dlatego kobiety czasem zapożyczają się na tą całą otoczkę ślubną po to, aby mieć piękne włosy, makijaż, paznokcie i inne cuda, aby wyglądać przepięknie, nawet jeżeli to nie jest ich wesele. Niby brzmi to egzotycznie, ale prawda jest taka, że u nas w Polsce za dużo się nie zmieniło i ciekawa jestem, na ile te różnice są takie owiane legendą, jak mówią niektórzy, a na ile jest to związane z prawdą i tym, co się dzieje na serio. Jechaliśmy 750 km, jesteśmy już mega zmęczeni, natomiast samo przejście graniczne zostawiamy sobie na jutro, bo z tego, co mówiła Swietlana, to możemy tam spędzić nawet 5-6 godzin, więc zobaczymy, czy dopisze nam szczęście. Przekroczyliśmy granicę, na której to spędziliśmy około 3 godziny w pełnym słońcu, także nie polecamy, chociaż jest to i tak bardzo dobry czas, jaki udało nam się wykręcić. Co do celników, nie są to absolutnie najmilsze osoby, jakie spotkaliśmy w życiu. Widać, że Ukraina to biedniejszy kraj niż Polska, ale za to czyściutki i bardzo zadbany. Widać, że ludzie są tutaj kreatywni, bo przystrajają swoje domy na wszelkie możliwe sposoby i wygląda to naprawdę dobrze. Niektóre drogi są tak dziurawe, że można się poczuć jak na safari. Dalej! Ja nie będzie dźwięku. Mam make-upu. Tym lepiej. Zobaczymy przez... O! Siostra Bogdana. Siostra Bogdana, okay. O. Dobra, idzie teraz? Prosto. Teraz by... Prosto. Tutaj? Prosto. Tak. Dobra. Aha. To by to nie... Tak chyba z powrotem. Ciężko, nie? Tak. No, ciężko będzie. A podłogi? Co my tu mamy? Podwiązka, tak jak w Polsce. Oczywiście białe pończoszki. Ozdoby weselne. To nie wiem, co to jeszcze. Jutro się dowiemy. To jest mega, nie? Obraz dla Państwa młodych. Suknia ślubna. No to zaczynamy imprezę. Kielonki już uszykowane, także nie ma żartu. Mimo tego, że warunki prawie że polowe, to zrobiłam sobie taką pseudo toaletkę. Tutaj mam krzesełko, tutaj mam kosmetyki, moje popękane lusterko oraz światło dzienne, które mam nadzieję jutro się pojawi właśnie w tym oknie.
No cudem, ale chyba zdążymy. Stylowa już w ukraińskim typowo stylu, kolor granatowy, kolczyki w stylu folk, granatowo-czarna kreska i czerwone usta. Także i здесь, Світлана, штирі добрі волі не примусу, маєш добрий намір у думку взяти свого чоловіка, того Богдана, побачити. Już wiem, dlaczego te fryzury są takie bogate, bo tak jak widzieliście na mszy, jest właśnie taka korona zakładana podczas zaślubin i to dlatego, żeby to wszystko pasowało, także ten kop musi być bardzo wysoko, żeby ta korona tam idealnie weszła. Bardzo dużo kobiet jest bardzo elegancko ubranych, aż tak za bardzo, w Polsce aż tak nie chodzimy, albo tak zupełnie, no aż tak wyzywająco. I pytanie, skąd się bierze chustka na głowie, którą noszą kobiety? To jest po prostu znak, że ta kobieta nie jest już panienką. Jest to takie starodawne przyzwyczajenie, natomiast podczas zaślubin Swietlana też miała na sobie taką małą koronkową chustkę przez chwilę. Співуча і вільна, її мова солов'їна на весь світ. No powiem wam szczerze, że jest naprawdę mega fajnie, jest bardzo fajna zabawa, widać, że jest w ogóle troszeczkę inna kultura, taka jakby rozgrzewania tych gości jakby w trakcie, już od samego początku. Widać, że wszyscy się świetnie bawią, są mega uśmiechnięci i absolutnie nie jest tutaj nic przaśnego, ani sala, ani DJ, ani jedzenie, w ogóle nic. Naprawdę powiedziałabym szczerze, że na bogato to jest dobre określenie na to wesele. Коріння пускає, прийде час, свої перлини ненька позбирає. Jestem bardzo zadowolona, co Marieta jest u nas. Z Bogdana czy z makijażu? Z Bogdana jesteś zadowolona czy z makijażu? Jestem bardzo zadowolona, co przyjechała na Ukrainę. Makijaż lepszy niż ty. Tak. Це буде перший рух. Домовились? Потім наступний рух. Ми один одного рахуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре?
Wczorajsze wesele było super, bardzo nam się podobało, było bardzo rodzinnie, dużo ukraińskiej muzyki, tańczenia i to, co nas zaskoczyło, to wcale Ukraińcy nie piją tak, jak nam się tutaj wszystkim wydaje. Nikt się nie zataczał pod stołem, ani nie było żadnej bijatyki, także pełna kulturka i klasa. A jeżeli chodzi o makijaże dziewczyn, to były na naprawdę dobrym poziomie. Поляки мають Варшаву, бігу з журики, флячки, Марія Кюрі, також, до речі, поляки. Мови їх не знаєш, на думці себе ловиш, що їх поважаєш. А моя країна – суцільна руїна, і доходи в кепках і спортивних штанах. Ta półgodzinna kolejka prowadzi do miejsca, gdzie podają najlepsze żeberka w całym Lwowie. Warto tutaj postać, chociaż nie polecam przychodzić tutaj w krawacie, ponieważ zaraz go odcinają, gdzie zawisi na specjalnej lampie. Dodatkowo nie używa się tutaj żadnych sztuczek, także wszystko musicie jeść rękami. Європи молода та сильна, стоїть гордо Україна, співуча і вільна. Її мова солов'їна на весь світ лунає, квітне у віршах, поемах, в душах визріває. Це моя Україна, найдорожча, єдина, вишиванці на свята, на таланти багата. Це моя Україна, веснами білопінна. В ній живуть добрі люди, вона знана усюди. Хлібом сіллю зустріне, серце серцю відчине. Кобзарева родина, це моя Україна. Zostało nam jeszcze ostatnie wolne popołudnie, dlatego będziemy zwiedzać trochę Lwowa dzisiaj. Прийде час, свої перлини ненька позбирає, посміхнуться її очі, щаслива година, пригорне вона до себе і доньку, і сина. Це моя Україна, найдорожча. Z bólem serca, ale wracamy do Polski. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, bardzo gościnnych, bardzo serdecznych, ciepłych. Sama jestem zaskoczona, jak fajnymi osobami są Ukraińcy. Na początku może troszeczkę tacy nieufni, ale kiedy już zobaczą, że jesteście jednym z nich, to są przed wami bardzo otwarci, bardzo sympatyczni. Dostaliśmy od nich tyle prezentów, począwszy od ziemniaków i orzechów, po marynowane grzyby, jakbyśmy po prostu byli jakąś bardzo daleką, ale jednak serdeczną rodziną. Natomiast jeżeli chodzi o samą Ukrainę, to w porównaniu do Polski widać, że jest to dużo biedniejszy kraj, widać to nie tylko po drogach, ale naprawdę po wszystkim. Ukraińcy też nie mają łatwo, ponieważ dla nich jakby ceny są bardzo podobne jak w Polsce, tylko ich wypłaty są dużo mniejsze. I średnia pensja to jest na porównanie do naszych polskich złotych, to jest około 700 zł. Za tyle musi przeżyć większość osób na Ukrainie. Powiem szczerze, że wcale się nie dziwię, że tak chętnie wyjeżdżają do Polski po prostu ze chlebem, dlatego że tam nie da się wyżyć za tak marne grosze. I mam nadzieję, że sytuacja ekonomiczna już wkrótce się tam poprawi i ludzie będą mogli żyć za godne pieniądze. To, co mnie też urzekło, to, że Ukraińcy nie wstydzą się takiej swojej kultury i tradycji i wręcz przeciwnie, noszą swoje ludowe stroje w najważniejsze święta w życiu ich rodzin, po to, aby jeszcze bardziej podkreślić tą tradycję. Ja dzisiaj też zakupiłam w specjalistycznym sklepie taką koszulę, bardzo mi się ona podoba i uważam, że czegoś takiego brakuje akurat w Polsce. Казала, у неділю підем разом на весілля. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого